Kiedy zastanawiamy się nad cenami mieszkań, no to też zastanawiamy się nad tym, jak wygląda budownictwo i o tym będzie dzisiaj w tej audycji, ale także zastanawiamy się nad wpływem na przykład stóp procentowych czy ogólnych kosztów na rynek budownictwa i o tym też będzie w tej audycji, bo na przykład zastanowimy się nad takim twierdzeniem, że stopa procentowa na poziomie 6% jest taką granicą pomiędzy tym, czy kupujemy mieszkania, jeżeli stopa jest niższa, czy też nie kupujemy mieszkań, jeżeli ta stopa procentowa jest wyższa, a to tak nie do końca jest prawda i też wyjaśnię to w tej audycji. Przy okazji chciałbym Was zachęcić do spojrzenia na ten wykres, który jest teraz celowo zamazany, ale co on przedstawia, to przekażemy w następnej audycji, dlatego warto jest subskrybować ten kanał, bo to ma duże znaczenie również dla przyszłości cen rynku nieruchomości. Przy okazji zachęcam do komentowania i do sugerowania nam również w komentarzach tematów nowych audycji i wiem, że jest kilka już próśb i te prośby też wkrótce zrealizujemy. Przechodząc do tej sytuacji na budowach, no to na budowach powiedzmy sobie, najpierw warto spojrzeć na porównanie GUS-owskie, na dane GUS-owskie za zeszły rok. Nie są jakoś takie one optymistyczne, to są ilości mieszkań oddanych, wartość historyczna, ale warto na to spojrzeć jeszcze dodatkowo, oprócz tego, co widzicie na tym wykresie. Otóż ilość oddanych mieszkań, liczba liczona w sztukach, to jest mniej o 7,6% niż rok wcześniej. Ale już jeżeli spojrzymy się na powierzchnię tych mieszkań oddanych, to jest o 9,7% mniej, przy czym też można powiedzieć, że deweloperzy zaliczyli spadek na poziomie 5,2%, a inwestorzy indywidualni na poziomie 12%, co pokazuje na przykład, że w ogóle ogólnie nam się mieszkania zmniejszają, a ten zapał do budowy domów też troszeczkę ostatnio wysiadł, przynajmniej do ich wykańczania, ale też mamy pozwolenia i to już jest ciekawsze, bo pozwolenia nam pokazują przyszłość. I zobaczcie, znowu na czerwono, czyli generalnie rzecz biorąc gorzej, w zeszłym roku o prawie 20% ogółem można powiedzieć te pozwolenia spadły. Jakiś mamy wzrost w tym ostatnim okresie, na przykład grudzień do grudnia, czy też nawet można powiedzieć w stosunku do listopada zeszłego roku też troszeczkę więcej pozwoleń, ale wkrótce przejdziemy do wykresu i zobaczycie, że wcale nie jest różowo, ale może też nie jest też tragicznie. Jeszcze spójrzmy na budowy rozpoczęte, których jak widzimy, no zapaść jest w budowach, szczególnie większy spadek znacząco w tych budowach indywidualnych. Można powiedzieć, że deweloperzy w skali całego roku wyszli praktycznie prawie na to samo w rozpoczynaniu budów co rok 2022, ale powiedzmy sobie szczerze, rok 2022 nie był takim super okresem. Spójrzcie się na ten wykres. Ten zielony łamaniec to są projekty, przepraszam, pozwolenia na budowę lub też zgłoszenia budów, a ten taki kropkowana linia jasno-szara to jest linia pokazująca to, co zostało rozpoczęte na budowach. Oczywiście widać od razu, że zazwyczaj jest taka zależność, że mniej się rozpoczyna niż jest pozwoleń, to też jest reguła, ale zobaczcie te kropki. Kropkami przedstawiłem okresy 12-miesięczne, czyli od stycznia do grudnia danego roku. No i widzimy, że w tej chwili, jeżeli chodzi o rozpoczęte budowy, jesteśmy troszeczkę powyżej tego grudnia 2022, co jest dobre, ale jesteśmy poniżej grudnia 2021. I w ogóle jak się spojrzymy na te kropeczki, no to też widzimy, że jesteśmy w tych rozpoczynanych budowach znacznie niżej niż to było kiedyś. Zapaść taka w tym budownictwie, w zasadzie też jak widzimy, taki dołek największy, to jest od
mniej więcej połowy 2022 roku liczony do lutego w tym roku. Potem nastąpiło jakieś odbicie, ożywienie, być może optymizm z okazji bezpiecznego kredytu 2%. I tutaj płynnie można przejść do drugiego tematu. Na czym problem polega? Kiedy stopy procentowe nagle urosły, znacznie osłabło zainteresowanie po pierwsze kupowaniem mieszkań. Osłabło również zainteresowanie budowaniem mieszkań. Tutaj Wam pokażę, jak wyglądała w ogóle koniunktura i nastroje w budownictwie. Poprawiają się, ale są trochę ujemne, ale widzimy, że ten okres nie był okresem rosnącej koniunktury. Raczej obawiano się negatywnych skutków wysokich stóp procentowych. Później wymyślono projekt pod nazwą Bezpieczny Kredyt 2%, który zaczęto nieśmiało ogłaszać pod koniec 2022, ale już gdzieś tam na wiosnę 2023 wszyscy wiedzieli, że ten projekt wejdzie, przynajmniej zakładali, że wejdzie on w życie od 1 lipca, do czego się dostosowali. Ruszyła akcja kredytowa, ruszyły zakupy i wzrosły oczywiście ogromnie ceny nieruchomości. I w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji. Projekt bezpiecznego kredytu oficjalnie nie został zakończony. Niemniej jednak Bank Gospodarstwa Krajowego nakazał wstrzymanie przyjmowania wniosków o ten kredyt, ponieważ wyczerpały się środki przewidziane na rok 2023 i 2024 na dopłaty do tych tańszych kredytów. Nawet w zasadzie przekroczono limit, ale jeszcze dokładnych danych nie mamy, jak bardzo przekroczono ten limit. I uwaga, ten program na razie nie został oficjalnie zakończony. To znaczy, gdyby patrzeć się na tą ustawę, może być w każdej chwili, jeżeli się te wnioski okażą mniejsze na te wartości, albo co wiadomo, w 2025 roku limit będzie wyższy, stopy procentowe mogą być niższe, jeżeli będą, i może ten program dalej działać, dalej ruszyć. No przynajmniej tak jest do tej pory, bo jak powiedziałem, ta ustawa o tym kredycie nie została zlikwidowana, a banki zgodnie z umowami i Bank Gospodarstwa Krajowego zgodnie z ustawą muszą przestrzegać prawa, muszą tę ustawę realizować. Czy to jest możliwe, że ten kredyt ruszy? Powiedziałem, że na przykład jeżeli spadną stopy procentowe, no to może się okazać, że te dopłaty do kredytów są mniejsze, wobec tego są pieniądze na ruszenie tego kredytu. Ponadto na 2025 przewidziano również jakieś kolejne transze kredytów i przewidziano też pieniądze na te kredyty, więc wszystko może się okazać, chyba że nowa władza, nowa koalicja powie, ucinamy ten program i co dalej? No i dalej to w przestrzeni medialnej istnieje zapowiedź, podkreślam, zapowiedź programu Mieszkanie na Start, który według tej zapowiedzi miałby ruszyć według ostatniej wersji w połowie 2024 i być do końca 2025. To są znowu dopłaty do kredytów, tak żeby one były tańsze, mniej bolesne. O tym robiliśmy sporo audycji, więc nie będę teraz wracał. Linki na dole do tych audycji macie, ale zauważcie, jesteśmy w takim zawieszeniu i deweloper też jest w takim zawieszeniu i każdy, kto chce sprzedać nieruchomość, jest w zawieszeniu i każdy, kto chce kupić nieruchomość, przynajmniej korzystając z tych kredytów pomocowych, z tych pomocnych dopłat do kredytów, również jest w zawieszeniu, bo tak, BK 2% zostało wstrzymane, wygaszone, ale nie zostało skasowane, może odżyć. Mieszkanie na Start to jest dopiero obietnica czegoś, co będzie, być może będzie, a może nie będzie, czegoś, co może być korzystne. Bezpieczny kredyt 2% w jakiś sposób, można powiedzieć, faworyzował ludzi, którzy faktycznie kupowali swoje pierwsze mieszkanie i był w porównaniu z tym mieszkaniem na Start bardzo korzystny dla singli i też w zasadzie dla na przykład par również mógł być korzystniejszy, zależy w jakim mieście. Natomiast ten program Mieszkanie na Start nie ma go.
ale on raczej mocno utrudnia singlom, za to wprowadza kolejną grupę, czyli posiadaczy mieszkań, którzy mogą sprzedać mieszkanie i wziąć kredyt, co sugeruje położenie nacisku na większych mieszkaniach. Ale ten program ma obowiązywać tylko 1,5 roku. Co ma zrobić deweloper projektujący to osiedle? Czy on ma projektować swoje osiedla pod to, jak gdyby nie było tego kredytu, tych pomocy w ogóle i wiedzieć wtedy, że udział tych mniejszych mieszkań jedno- i dwupokojowych, no to jest grubo powyżej 50% w ofercie, dlatego po prostu, że one są bardziej chodliwe i też nie szaleć z metrażami mieszkań 3-4 pokojowych, ani z liczbą tych mieszkań w projekcie, udziale procentowym na przykład tych mieszkań w projekcie. Czy tak ma robić, czy też ma już pomyśleć, aha, wejdzie mieszkanie na start, będę budował pod tamten program, który trwa tylko 1,5 roku. No, niepewność jest duża i niestety nikt jej nie chce rozwiać. Rośnie u tych budujących ta niepewność, ale też obiecałem, że wyjaśnię, co jest z tymi 6% i czy one faktycznie są takim wykładnikiem, że jeżeli stopy procentowe są powyżej 6%, to w ogóle one ucinają popyt na mieszkania, a poniżej 6% popyt zaczyna szaleć. Nie do końca. Zauważcie, że w innych krajach, na przykład w Szwecji, w Niemczech, stopy procentowe są niższe, a popyt został w jakiś sposób wycięty. Dlaczego? No, dlatego, że tak naprawdę o tym, czy kupisz mieszkanie, kupisz nieruchomość, czy możesz ją kupić, to nie decyduje bezpośrednio stopa procentowa, ale to, czy Twoje zarobki pozwalają na płacenie rat w określonej wysokości. A te raty zależą owszem od stopy procentowej, ale również od ceny mieszkania. I bezpieczny kredyt 2% w niektórych miastach w 2023 roku podbił ceny mieszkań o ponad 20%. Były nawet większe wzrosty niż te dwudziestokilkuprocentowe. W innych mieszkaniach, w innych miejscowościach takiego podbicia nie było. A ja powiedziałem dopiero o procentach, ale przeliczając ten wzrost na kwoty, to może się okazać, że nawet może mniejszy taki procent przyrostu spowodował ogromny przyrost kwoty kredytu. I po prostu to znaczy, że niektórych ludzi nie stać na kupno tego mieszkania, nawet jak dodadzą swój wkład własny i wezmą sobie kredyt na 5%, czyli poniżej tej magicznej szóstki. Niektórych nie stać będzie przy wartości tych mieszkań na kredyt nawet na 4%. Tak to wygląda, a my teraz jeszcze jak się patrzymy tak w przyszłość, zapowiedzi ekonomistów są rozmaite. Jedni mówią, inflacja będzie przygasać, ale w zasadzie większość z nich mówi, będzie przygasać, ale potem się odbije. Znowu grozi nam likwidacja tych tarcz osłonowych związanych z energią, z żywnością, z różnymi rodzajami pomocy i takiego ratowania kosztów. Grozi nam, co wiemy, podwyżki czynszów dla posiadaczy mieszkań. Po prostu będziesz drożej płacić za mieszkania i niektóre wspólnoty już odgrażają się, że to nie będą podwyżki o kilka procent, tylko że to będzie o kilkadziesiąt procent. Jaka będzie praktyka, to się okaże. W każdym razie widzimy, że w ogóle mieszkanie drożeje. Czynsz ten do administracji drożeje. Co będzie z czynszami w takim najmie prywatnym? No tutaj też może być różnie. Na razie parcia na ten najem nie ma wielkiego i tradycyjnie tak do połowy tego roku, to jeżeli się nic nie zmienia, no to tradycyjnie to jest taki okres trochę stagnacji w poszukiwaniu ze strony najemców, bo oni się dopiero budzą, kiedy nadchodzi druga połowa roku i sezon na nowych studentów. Zagadek jest sporo i widzimy, budownictwo na razie odpowiada na te trochę takie lepsze nastroje w społeczeństwie niż były w 2022 roku, ale też ta odpowiedź jest na budowach, powiedziałbym, ograniczona. Troszeczkę więcej budować zaczęto,
troszeczkę więcej się projektuje. Jeszcze raz Wam pokażę ten wykres. Troszeczkę więcej załatwia się pozwoleń, ale powiedzmy sobie tak szczerze, szału i optymizmu na budowach to nie widzę. Jeżeli miałby być taki gorący optymizm, jak było jeszcze 2 czy tam 3 lata temu, kiedy to wszystko zaczynało się bardzo, bardzo mocno na budowach kręcić. To oznacza, że raczej na budowę liczyć nie możemy. Czy będzie kolejna fala podwyżek związana z programem Mieszkanie na Start? No to jest pytanie, po pierwsze, czy ten program wejdzie w takiej postaci, w jakiej został uchwalony. I to pytanie jest o tyle zasadne, że spotkał się on z bardzo dużą krytyką z różnych stron. I to, że ministerstwo nawet przystąpiło teraz do robienia jakichś konsultacji przed konsultacjami, to znaczy zaczyna konsultować założenia, a nie tak jak to powinno być, że powinien być projekt ustawy i dopiero następują konsultacje, to już to znaczy, że jakiś moment zastanowienia nadszedł w ministerstwie nad tym, czy jest to słuszna droga. Ale co z tych zastanowień wyniknie, jakie będą wnioski wyciągnięte, no to się okaże dopiero w najbliższej przyszłości. Czy program Bezpieczny Kredyt, nastąpi jego reaktywacja w 2025 roku? Też trudno powiedzieć, bo co zrobi obecny rząd? Czy po prostu on tę ustawę skasuje i powie: dobrze, już w 2025 roku nie będziemy udzielali nowych kredytów na tym projekcie, bo mamy swój własny Mieszkanie na Start. To jest znów kolejna zagadka. No cóż, jeżeli chcecie dowiedzieć się, co oznacza ten tajemniczy wykres, a on jest bardzo istotny i bardzo ciekawy, to zapraszam do subskrybowania tego kanału. To jest bardzo dużo mówiący wykres o cenach mieszkań w najbliższej przyszłości. Zapraszam również na naszą stronę symen24.pl, gdzie jest wiele rozmaitych informacji o rynku nieruchomości. Są tam także szkolenia online z zakresu obrotu nieruchomościami. I cóż, trzymajcie się.